tym materiale zajmiemy się nudną spółką dywidendową. Jest to Nucor Corp. Więc jeżeli szukasz laserów, wybuchów, to ta spółka nie jest dobrym wyborem. Witam na kanale Shaolin. Jeżeli chcesz rozwijać wiedzę na temat spółek dywidendowych i wybierać coraz lepsze, jesteś w dobrym miejscu. Nucor Corp jest amerykańską spółką notowaną na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Pochodzi z Karoliny Północnej i zajmuje się tworzeniem stali. Jakbym miał porównać jakąś spółkę z Nucor Corp, to wybrałbym grupę Kenty. Tylko grupa Kenty jest o wiele mniejszą spółką, a dwa zajmuje się aluminium. Nucor Corp nie tylko tworzy stal, ale też współpracuje z różnymi hutami i przetwarza tą stal z recyklingu. W Stanach Zjednoczonych jest niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o recykling. Ale najważniejsza zaleta tej spółki jest to, że jest spółką dywidendową, ale nie jest to dywidendowy arystokrata, ale dywidendowy król. Co to znaczy dywidendowy król? To spółka, która od 50 lat wypłaca rosnącą dywidendę. Nucor posiada też konkurencję w postaci spółek chińskich, ogólnie kraju Chiny, ale cła wprowadzone przez Stany Zjednoczone spowodowały, że zagrożenie ze strony Chin gwałtownie zmniejszyło się. Nucor posiada swoje przychody z trzech stron. Z jednej strony mamy przychody z takich miejsc jak surowce, następnie wyroby stalowe, ale największy segment przychodów należy do hut. Ciekawe jest w tej spółce to, że Nucor jest spółką cykliczną, a jej przychody cały czas są systematyczne. Można też powiedzieć, że Nucor nie jest spółką defensywną, ze względu na to, że w poprzednich kryzysach finansowych jej zarobki były ujemne. Dobra, przejdziemy sobie teraz do naszych magicznych wskaźników. I teraz będą troszkę zmiany. Pierwsze dwa wskaźniki, tak jak zawsze, ale teraz wprowadzamy coś nowego. Nowe wskaźniki to ROIC, a drugi to EV przez EBITDA. Dlaczego te wskaźniki, a poprzednie zostały usunięte? Obecnie uważam, że te wskaźniki są o wiele lepsze ze względu na to, że historia udowodniła, że w długim horyzoncie czasowym pobijają rynek. ROIC jest takim lepszym ROE. A ten drugi wskaźnik EV przez EBITDA to taki CZ, który określa nam, jak wyceniana jest spółka. I tak, zaczynając od początku, dywidend 5-letnie 5,10%. My chcemy 10%, tutaj 0 punktów. Altman Z-Score 5,33, powyżej 3 jest 2 punkty, elegancko. Teraz ROIC, im wyżej, tym lepiej. Mediana jest 11,05, powyżej mediany dajemy punkt, w tym wypadku mamy 1 punkt. Teraz EV EBITDA, tutaj mamy 3,5, 1 punkt spółka zdobywa ze względu na to, że mediana jest 8,85. Ten wskaźnik im niższy, tym lepsza spółka. Spółka sumarycznie zdobywa 4 punkty, więc według mnie jest do rozważenia, zastanowienia się, czy dobrać ją do portfela. Dobra, jeżeli dotrwałeś do końca, uważasz, że takie materiały są wartościowe, możesz subskrybować kanał. A teraz chciałem się podzielić bardzo ciekawym materiałem, który znalazłem w internecie.
Jest to wykład Tomasza Mareckiego na temat spółek dywidendowych, które skupiają się na wzroście i głównie tu chodzi o rynek amerykański. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, o co chodzi we wzrost dywidendy, to ten wykład jednogodzinny jest wspaniałym materiałem. Jest tam masę przydatnych informacji na temat dywidend oraz strategii dywidendowych. Tomasz Marecki skupia się przede wszystkim na rynku amerykańskim, co jest troszeczkę przeciwieństwem w stosunku do mojej osoby. Ja uważam, że rynek amerykański powinien zajmować około 50 do 60% portfela. Ale jego wiedza na temat spółek dywidendowych jest ponadprzeciętna. Wspaniale scharakteryzował plany inwestycyjne w spółki dywidendowe. Tomasz powiedział coś w tym stylu. Po 5 latach zobaczycie coś fajnego, a po 10 latach będziecie zadowoleni. To wspaniale obrazuje, że inwestowanie dywidendowe to maraton, a nie sprint. Pod spodem wkleję link do tego materiału dla ambitnych. Na koniec chciałem dodać, że wszystko, co zostało tutaj przedstawione, jest opinią, a nie poradą inwestycyjną. I to wszystko, jeżeli chodzi o tą spółkę. Żegnam. Shaolin.